Siemanko, dzisiaj coś, co przyda Wam się przy szyciu oraz przy tworzeniu własnych wykrojów, więc od razu przechodzimy do maszyny. Przygotowałem dwie próbki, na których chciałbym Wam pokazać dwa sposoby zszywania prototypów lub też do użytku już przy szyciu docelowych rzeczy. Nie wiem, czy ktoś w ogóle coś takiego stosuje, no jeśli stosuje, no to raczej Wam o tym nie powie. Pokażę Wam to na podstawie wszywania zamka. Można to, tak jak wspominałem, użyć na wiele różnych sposobów, ale tutaj moim zdaniem będzie to dobrze widać. Pierwszy sposób będzie dotyczył naszego czasami znienawidzonego naprężacza. Jeśli on jest dobrze ustawiony, no to ten szef nam cały czas wychodzi. Wszystkie nitki są odpowiednio powciągane. Teraz przyszyję kawałeczek. Wykorzystuję czerwoną nitkę, żeby było wszystko dobrze widać. Jak się przejrzymy, to ten szef jest dobrze pozaciągany. Z jednej, jak i z drugiej strony nie wychodzą nam te tak zwane pętelki. No i teraz właśnie ja wykorzystuję ten naprężacz też jako moje dodatkowe narzędzie do pracy. Jeśli ktoś oglądał odcinek o wszywaniu zamków, no to wie, że wyznaczam tutaj linię na 4 cm i w jednym ze sposobów doszywam ten zakład, właśnie dokładając go do wyznaczonej linii. No i teraz jest opcja, tak jak tam, że ten szef nam zostaje, ale jeśli my poluzujemy w naprężaczu, no to jak dobrze wiemy, ten szef będzie niezbyt dobrze dociągnięty i z jednej strony wyjdą nam pętelki. Zaznaczam sobie na naprężaczu miękkim ołówkiem 7B na przykład taką kreseczkę, punkt i luzuję ten naprężacz dość mocno. Ja zazwyczaj mam te nici też dość mocno dociągnięte, więc nie wiem, ile u Was będzie to obrotów. Ja myślę, że zrobię z 4-5. Poluzuję go prawie całkowicie. Tu mam raz, 2, 3, 4, 5 obrotów. Mogę sobie tutaj na obudowie maszyny napisać 5, żebym wiedział, ile tych obrotów poluzowałem naprężacz. Tutaj bez ryglowania to robimy. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ten szef od dołu jest tutaj bardzo luźny. I właśnie to jest to, co chciałem uzyskać. Więc teraz z powrotem dokręcam ten naprężacz o 5 obrotów. Czytam o taką wartość, jaką żeście poluzowali. No i teraz będziemy, tak jak też pokazywałem w tamtym odcinku, doszyjemy sobie zamek. Zamek mamy równo doszyty. Tutaj mamy widoczne dwa szwy, ale właśnie dzięki temu, że ten górny był rozregulowany, mamy tą nitkę tutaj górną. Jeśli my ją pociągniemy, i teraz ciągniemy dolną. Ten szef nam znika całkowicie, a zamek mamy doszyty. Więc unikamy takich podwójnych szwów. Jest to bardzo przydatne przy projektowaniu różnych wzorów, torebek, toreb i innych rzeczy. Po prostu luzujemy ten naprężacz, zszywamy całą bryłę, nie ryglujemy, możemy ewentualnie sobie przeciągnąć tą nitkę, zawiązać jakiegoś supełka od spodu, żeby nam się to nie rozpadło i zszywamy sobie całą bryłę. Na końcu, jeśli jest taka potrzeba i nam wszystko dobrze wyszło, to po prostu rozcinamy tą nitkę, wyjmujemy szwy i mamy gotowe elementy. A jeśli potrzeba wprowadzić jakieś modyfikacje, no to też jest szybciej, bo nie musimy tego pruć. Ten szef nie jest mocno dociągnięty,
tylko wszystko jest luźne. Także to jest jeden ze sposobów, który ja używam. Nie wiem, czy ktoś w ogóle coś takiego stosuje, no ale myślę, że Wam się to przyda. Teraz kolejną rzeczą są nici rozpuszczalne. Ta, której używam, jest pod nazwą Aquarena. Przechowuję je w worku strunowym, tak żebym niechcący gdzieś się nie zalał, nie złapał mokrymi rękami, czy żeby nie złapały jakieś wilgoci. Co do wytrzymałości, no to nie jest to jakaś wielka wytrzymałość, ale jest to wystarczające, żeby podszywać poszczególne elementy, no i później ją usunąć. Także standardowo nawijamy ją na szpulkę, zakładamy na maszynę i za chwilkę przeszyjemy. Nitkę mam założoną i teraz ponownie na przykładzie zamka przeszywamy zakład. W przypadku moich ustawień naprężacza, no to z tą nitką nie ma co szaleć, nie jest ona demonem wytrzymałości, więc musiałem poluzować kilka obrotów, 2-3 obroty trzeba tutaj poluzować. W waszym przypadku, w zależności jak macie to ustawione, może być mniej lub więcej, ale na pewno nie możemy to szyć z takim naprężeniem jak standardowo przy innych niciach. Ona jest mniej wytrzymała i trzeba trochę jej ulżyć, właśnie zmniejszając naciąg. Także trzeba o tym pamiętać. Tak wygląda zeszyte. Wszystko nam się tutaj trzyma. I możemy teraz przeszyć zamek. Z powrotem czerwona nitka i przyszywam zamek. Na ten moment mamy widoczne 2 szwy. Ten z nitki rozpuszczalnej trzyma bliżej krawędzi, a ten czerwony jest głębiej. Teraz bierzemy ściereczkę namoczoną wodą i musimy zwilżyć ten szef. Ogólnie to mi się wydaje jest dużo gorszy sposób niż ten pierwszy. I to wszystko nam się tutaj już rozpada. Tak to wygląda. Ten szef z nici rozpuszczalnej właśnie się rozpuścił. Nie ma go na tkaninie. Ja ogólnie bardziej preferuję ten pierwszy sposób. Jest dla mnie dużo szybszy. Luzuję naprężacz, no i końcowo jednym ruchem wyciągam całą nitkę. No ale nici rozpuszczalnych też czasami używam. No jest to wszystko zależne od sytuacji, od rzeczy, którą się robi. Także nie ma takiego jednego sposobu skutecznego na wszystko. Przeszyję jeszcze za moment na skaju. Tam powinno być jeszcze dużo lepiej widać, jak ta nitka działa. Tak to wygląda na skaju. Na skaju niestety zostają otwory, no ale można to użyć właśnie w różnych rzeczach, w różnych materiałach, zależnie od sytuacji. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do wspierania kanału, zostawienia subika, komentarza i trzymajcie się. Cześć!